Witajcie, szanowni widzowie. Robi się coraz bardziej kolorowo. Maleńkimi kroczkami, aczkolwiek nieubłagalnie do przodu nadszedł czas, by wysadzać te nasze skarby roślinne do gruntu pod chmurkę. Dziś jest 28 maj. Jutrzejsza noc ma być ostatnią chłodną w Mazowieckim, w mojej tu okolicy. Ma być 6 stopni tylko na plusie. Natomiast w niedzielę już będzie 28 za dnia. Tak mówią prognozy. Niestety skrajne temperatury za dnia kontrastują z tymi w nocy. Dziś rozkwitła peonia, ale nie o peonii. Na razie się nacieszmy widokiem tych nielicznych kwiatów, które kwitną u mnie, i przechodzimy do sadzenia arbuzów. Tu są moje lichutkie sadzonki. To znaczy, one nie są takie najgorsze, są małe, mimo wczesnego wysiewu i świetnych zapowiedzi, i świetnej ich kondycji. Tu już sobie wyliczyłam, gdzie będą posadzone. Mam miejsce na jakieś 35 sadzonek na stanowisku numer 2 i będę z różnych palet brała te moje pseudosadzonki, takie mikre. Te są później wysiane, 15, 18 dosiewane. Opuszczamy stanowisko numer 1 i idziemy na 2. Oj, nie bijcie się, dziewczyny! Kotki, ja nie chcę, żebyście się biły, jasne? Podróbcia, frecia. W zgodzie trzeba żyć. Dosyć przykrości jest i tak wśród zwierząt i wśród ludzi również. Spokój ma być. No, podróbka to nasz zeszłoroczny nabytek. Ta szara kotka chciałaby tutaj rządzić w domostwie. A Frecia jest kotką, która tu jest od 8 lat. No i nie bardzo się dogadują. Mała jej się chce przypodobać. No cóż, takie życie. A oto przed nami stanowisko numer 2. Ono nazwane zostało przeze mnie rok temu 2A, ponieważ 2 było tam, lecz ono jest bardzo cieniste i tam żadne melony, arbuzy nie są sadzone. Więc stwierdziłam, że już nie będę się w tą literkę A bawiła, tylko tu będzie 2 i koniec. A tu widać już pomidory posadzone. 60 coś krzaków, czy też więcej. Koleżanko Moniko, od Ciebie części rysów. Biały został przesadzony. Z żyta robi nam się osłona. Będzie tu też kwiatów sporo. Bakłażany, papryki. Czyli pierwsze wysadzanie arbuzów było 25 maja. I tu będzie 37 sadzonek. 1, 2 i 3 skrzynia będą stały właśnie na środku. 3 chwilowo przytrzymuje agrowłókninę. Będą kwiaty. Tu mamy już 14 wykiełkowanych dali, które będą jako osłona robiły. Od tej strony wewnętrznej, czyli od strony arbuzów, u podnóża dali wysiałam nasturcję. Przy każdej dali po 2, po 3 sadzonki. Z tamtej strony jeszcze tu i ówdzie słoneczniki. Będzie kolorowo, bo tak chciałabym. Tam natomiast 2 rzędy kukurydzy, słoneczników, tu słoneczniki. Tam nieliczne tykwy skiełkowane na siatce i fasolniki, które kupne źle wykiełkowały, zielone stronki, a z mojego zbioru ok. No i właśnie tutaj teraz będę sadziła 37 mniej więcej sadzonek. A melony będą rosły za dereniem jadalnym na tym niewielkim kawałeczku.
Ciężki to sezon, nie może się rozpocząć, ale już nastał ten czas. Jutrzejsza noc najzimniejsza i będą noce po 12, 11 stopni, może 15. To stanowisko jest bardziej nasłonecznione niż to dawne numer 2. Tam było tylko 3 godziny słońca. Tu jest praktycznie cały dzień, raz z lewej, raz z prawej. Poluchniusieńka ziemia, lecę po sadzonki. No i siatka jeszcze cieniująca zasłania te wstrętne bukszpany, które kilka lat temu zostały pożarte, zniszczone przez tą ćmę bukszpanową. I takie suche badyle są. Sąsiad planuje wyciąć, ale jeszcze nie teraz. Papryka, pomidorki. I spójrzmy, kotki są nadal razem, tak jak je przed chwilką zostawiłam. Podróbcia chce się Freci przypodobać, ale sama leci i syczy jak żmijka, ta łobuziara. Pomachają sobie łapkami przed pyszczkami i tyle. O, no widzicie, kiziaczek. Wybaczcie mi, że tak kotki nagrywam, ale to moja taka miłość jest. No, akurat się ładują przed obiektyw. No, troszkę kompost się kończy i musimy mieszać kupną. Kwiatowo-warzywna. Kolego Marko, a tu wrotycz od ciebie. Nie chce się rozrastać, trzeba chyba go ostrzej nawieść. No i tak po kawałku, wspólnymi siłami jakoś to idzie do przodu. Tam czekają melony. Bardzo chciałabym do końca tego tygodnia wysadzić wszystkie arbuzy i melony. No i ogólnie kwiaty. Zabieram paletę D. Nasionka 6 kwietnia były wysiewane. No, w tym sezonie jabłuszka będą. W zeszłym roku może z pół skrzyneczki mieliśmy. Śliwki niestety nam opadają. A ta śliwka już miała iść do wycięcia. Powiedziane miała, że jak nie będzie owoców, to ją wycinamy. I zobaczcie, owoce są, tylko opadają. Szok. Ech. No i co? Od czego zacząć? Od czego zacząć? Jest taka piękna sadzonka. Jedna. Laplandia nazywa się. Nie będę nagrywała chyba wszystkich tu, prawda, części podziemnych tych korzeni, bo to sensu nie ma. Część nagrywałam w poprzednich 2 filmach. Identyczne wszystko jest. To jest bardzo ładne. I sadzimy. Rok temu miałam tę odmianę Laplandia, ale ktoś przyszedł pomóc. No widzicie, no tak to jest. Słoneczko moje.
Ciekawa jestem, jak pójdzie uprawa tych arbuzów na tym nowym stanowisku. Nigdy wcześniej nie były tu sadzone. Może powinnam takie bardziej cenne odmiany posadzić w tym miejscu. No ale właśnie się boję, że nie wiadomo, jak to wyjdzie. Tyle jest niewiadomych, zobaczcie, w uprawie. Czegokolwiek, co się robi pierwszy raz lub testuje. Pierwsze owoce pojawiają się również jagody kamczackiej. To jest odmiana Wojtek. Dość słodka, smaczna. A tu sinoglaska. Mało owoców mają w tym roku, gdyż ostro przycięłam jesienią. To jest sinoglaska, czyli ona i on. A po cięciu ruszają jak ze wzrostem. Mozolna to praca, ale to sama przyjemność i człowiek odpoczywa, siedzi wygodnie, tak jak chce. Działamy dalej. A teraz odmiana romanza. Mam tylko 2 sadzonki, z czego jedną połamałam. Tak, ja sama połamałam. Po prostu przygięłam, zawinęło się na rand i już, ale wsadzę te 2, tak jak widać się. Bardzo fajnie jest mieć już przygotowane dołki. Nie męczyć się, tylko właśnie czerpać przyjemność z takiej oto czynności. Bardzo żałuję, że nie urosły mi te sadzonki, że tak wyszło, jak wyszło. Ale zapraszam na kanał osoby, które nie znają tego kanału. Niech zajrzą. Marco Polo, uprawa. Tam kolega ma takie giganciory, że szok. Że szok po prostu. Udały mu się nadzwyczajnie. Dużo również ma odmian. Marco Polo, uprawa. No i kwiatów ma mnóstwo. Ojej, jak tam jest kolorowo. Ziemia ekstra. Rośnie wszystko na potęgę. I niech tak się darzy dalej mu. Pozdrówko kolego. I wszystkich Państwa też pozdrawiam. Najlepszego w tym sezonie. A teraz czarownik. Taka troszkę powyginana ta sadzoneczka. Jedna, jedyna. Pata negra z nasion z estońskiego sklepu Seemnema A Ilm. 2 sadzonki, których nie będę rozdzielała. A tu mam pata negra z Litwy. Arbuzu seklos. Tak chciałam porównać. Idealnie wykiełkowały. Identycznie. Odmiana Black Anatolian. Ten się prawie nie trzymał, wylasł po prostu. No widać, że po mszycy jego kondycję okropnistą. Może to nie przeżyje nawet, więc to posadzę. Już pożarłaś. 4 dostała te chipsiki kocie, jak nazywamy. Już połknęła. Chodź, ci. No już więcej nie ma. Nie można tak dużo. 7 sztuk, 9 dziennie to maks. Pies szczeka? Nie bój się. Zagrodzone. A Fretusia jest taką kotką, że bardzo boi się wszystkiego
I mimo, że ona już wie, że tu jest zagrodzone, to ucieka, jak tylko samochód jedzie, to ona gna do naszego domostwa tam czuje się bezpiecznie. Teraz odmiana faworyt. Już bez koloru. Trochę żółte listki, liścienie, brak nawozu. Duszą się, męczą się, ale już zostały uratowane. Co nam ten sezon przyniesie, drodzy Państwo? Co nam przyniesie? Tyle nadziei teraz pokładamy w nim. Odmiana Producer. No i jego kolega Astrachański. Odmiana o żółtych owocach jantarnej, czyli amber, czyli bursztyn. Okrągły, żółta skóra, czerwony miąższ. Też widać listki właściwe chore. Przebrzydła mszyca, ale ogólnie odmiana ta i wiele jeszcze odmian, które mają żółtą skórę, posiadają żółtawe liście lub mocno żółte. To jest też piękne w świecie arbuza. A teraz zielona torpeda, czyli odmiana, która dostała szansę. Była tak obrzydliwa któregoś roku, natomiast z kolejnego roku, z innych nasion, była bardzo dobra. Więc wysiałam ją jeszcze. Zobaczymy, jak w tym sezonie. Taka koślawa. Green Torpedo. U mnie, wiecie Państwo, to sadzenie trwa tak długawo, ponieważ no czas to jest inna kwestia, ale ja nagrywam, więc z tym się schodzi, widzicie. Ja tak lubię. Cała to przyjemność w uprawie jest. Ta otoczka, ekscytacja. Nareszcie, nie? Nareszcie zaczęliśmy sadzić. No, teraz czas na przepysznego arbuza, ale przepysznego. Owalny, dosyć długi kształt, ciemnozielona skóra, mega twardy i słodki, chrupiący miąższ. Oto przed Państwem podmoskowny Charleston. W filmach z wiosny z tego roku, z zeszłego, pokazuje miejsca, sklepy, w których robię zakupy. Więc zapraszam, byście odwiedzili i swoją kolekcję wzbogacali o te przepiękne, przepyszne odmiany, jakie pokazuję. Rozdzielamy. Odmiana, czekajcie, Shiraz, to jest przepyszny arbuz. Z irańskiego rynku. Nasionka w oryginalnych opakowaniach. Te, którym daje czarne podpisy. No przepyszny, no bo to jest rewelacyjny, pękata beczka. Smak słodziusieńki, bardzo dobry arbuz. 208, odmiana Prima Gold. Bardzo również dobry arbuz, odmiana. Zresztą tu jest zdecydowana większość bardzo dobrych, kilkanaście przepysznych. Niesmacznych nie sadzę, chyba że nie wiem i niechcący, lub takich o grubej skórze również nie. Jak był Prima Gold, tak teraz będzie Prima Orange.
jego kumpel. Czyli ten Prima Orange ma miąższ pomarańczowy, taki mocno wpadający w nutę tą, a Prima Gold żółty, złocisty, słodziusieńki. To 2 sadzonki do jednego dołka. To nie jest właściwe sadzenie, ale ja przerabiałam ten temat i wiem, że nieraz jedna sadzonka umierała, a druga, która była posadzona w tym samym dołku, przeżyła, więc tym samym zwiększam. A korzenie nie uważam, żeby ze sobą kolidowały. To tworzy jedność. Każde idzie w swoją stronę. Roślina ma żądzę życia. A jest alternatywa, że nie będzie tu pustego miejsca, jeśli się coś jednej sadzonce przydarzy. Owszem, jak mamy dużo miejsca, to sadźmy sobie po jednej sztuce. A ja mam nieduże, ale to jest moje określenie niedużo. Chciałabym mieć znacznie więcej. Czyli tę paletę, numerek, literka D już odnoszę, bo stąd nic nie pobiorę. Czas na kolejne odmiany. A teraz przyniosłam takie doniczki i słuchajcie, mam tu nazwę odmiany takiego arbuziaczka. Ikar, ale widzicie tu taki znaczek? To jest ikar, który ma ciemnozieloną skórę i owalny kształt. Nie miałam takiego. Proszę bardzo, taki piękniś. Tylko jedna sadzonka niestety. Ale mam tu ikara, którego już miałam i ten kształt ma okrągły. A już nie narysowałam. Taki piękniś. Tu mam jeszcze jedną sadzoneczkę tego. Jestem ciekawa, czy rzeczywiście wyrosną o takowych kształtach. To znaczy, ten to wiem, że tak, okrągły, ale ten owalny. Czas pokaże, jak będzie nam to dane sprawdzić. Ale żeby nie było, to już dorysuję, że to jest okrągły. I gotowe. A co ja jeszcze przyniosłam? A otóż odmianę Barbados. Zebrałam nasiona. To jest z mojego owocka zebranego arbuziaka. Kształt i wygląd jak Charleston Grey. Z tym, że Barbados jest bardzo dobry. Może na równi z Charleston Greyem, a może jeszcze bardziej. Jestem ciekawa też, czy cechy powieli. I tu mam 3 sadzoneczki. Przyniosłam jeszcze Gold in Gold. Kiedyś nazywałam to Korea Oriental, bo nie wiedziałam, jak się nazywa. To jest z rynku azjatyckiego. Ona nie do końca powiela cechy. To znaczy, to jest F1. To jest z mojego zbioru. Nie mam możliwości mieć oryginalne nasionka, jak to miałam na samym początku. Patrzcie Państwo, jakie nierówne kiełkowanie. Tu dopiero wyłazi 3. delikwent, podczas gdy 2 są takie. 9 maja było siane. No i tak, wkitram te 3 sadzonki do dołka. Mam jeszcze z innych moich zbiorów. Będę testowała wygląd, kształt owoców. Jak bardzo nie powielają cech. I co jeszcze ta odmiana ma? Nie dość, że owalny kształt, żółty kolor skóry, to żółty kolor miąższu i przepyszniusieńki, słodziusieńki. I tą Koreę Oriental gdzie posadzić? No gdzieś w tamtej części by mogła w stronę ogrodzenia uciekać z pędami. Tam.
dół jak ta lala. No, korzonki nikłe. 20 dni temu siane. 19. Oczywiście na agrotkaninę tu wokół sadzonek rozsypię granulki niebieskie Brosa. Testujemy je od lat i są bardzo skuteczne. W sezonie dwukrotnie je rozsypujemy. Jedno rozsypanie starcza u nas na 1,5 miesiąca. Nie na miesiąc, jak jest w opisie. Także 2 razy w sezonie. Innej firmy mieliśmy kiedyś, jakiejś nieznanej, ale to troszkę się minęło z celem. Jak tu Korea Oriental, dawna moja nazwa, Gold in Gold zamieszkał, to obok tu zamieszka tenże szlachetny Barbados. Pędzimy po niego, pędzimy. Gdzie jesteś, moja ty radości kochana? Rośnij nam ku radości, kubkom smakowym. Ale tu rozdzielę, jak się uda. Będę chciała tą ładniejszą sadzoneczkę oddzielić tą, a te 2 mniejsze posadzić. Zobaczymy, czy to się uda. O, chyba nie. Spójrzcie, los tak chciał. Troszkę inaczej się rozdzieliło. Kurka wodna. To co tu robić? Nie. Będzie ta i będzie ta druga mała. Trudno, jak któraś padnie, to pal 6. A ta piękniutka zostanie do innego miejsca. Przeznaczona na posadzenie. Hola, hola, Mardar, hola, hola. Dawaj go tu głębiej. Tego naszego Barbadosa. Piękna nazwa. Barbados, Alibaba. Piękne nazwy mają te arbuziaki. Nie? Też się można zachwycić tym. Czyli ile? Koło 300 odmian już zgromadziłam. No te 260, coś tam. Niestety opakowania się już robią puste i zrobiły i trzeba będzie szukać, by uzupełniać kolekcję. Zobaczę. A może mi się odechce arbuzów, uprawy. Co przyniesie przyszłość? Tego nikt nie wie. Okrągły ikar rośnie tu, tuż nieopodal 2 posadzonych przed chwilką, czyli tu jest okrągły, a owalny tu. Tam jeden, tu drugi. No i co? Lecę po kolejne. Jest kolejna paleta, ależ brak mi tu koloru. Chyba dokupię coś z takich jednorocznych, bo przecież zanim tu zakwitnie, to ho. I z mojego wysiewu. Ale zobaczcie, co wykiełkowało z kwiatków. Teraz przejdziemy. Tu są papryki okryte i bakłażany. Wykiełkowało mi to coś, na czym mi zależało, by wykiełkowało, bo silniejsze jest niż takie siane z rozsady, a ukryte jest tu między żytem i cebulowymi. A na myśli mam to. Jest to szarłat i to nie o zielonych liściach, więc takie siewki będę mogła pobrać, poprzesadzać. Szarłat, inaczej amarantus. O, tu full wypast. Tą komosę wyrzucimy. Nie jest nam potrzebna, jeść nie będę. Zobaczcie tu. Na tym mi właśnie najbardziej na świecie zależało.
bo zieleni mamy pełno dookoła, a to się będzie wyróżniało. O, tam jest jeszcze jedna, widzę, sieweczka i gitara. Wracamy do sadzenia. Czosnek ozdobny zawiązuje już nasionka. A melonów coś koło 20 sadzonek będzie. Kilkanaście odmian. Teraz wyjmę odmianę, która nie posiada pestek, a nazywa się tak. I tylko jedną sadzonkę mam. Cinerubita. Tylko jedna sadzonka. Teraz odmiana, którą pierwszy raz mam. Jedna sadzonka. Pamięt hołodowa. Proszę bardzo. Tak. No, jest tu jeszcze jedna piękna odmiana. Nie w pasy, nie ciemnozielona, nie jasna. Taka troszkę w marmurek, skórka, okrągły kształt. Coś jak pistacja. Nazywa się Nastik. I jeszcze skubana nie chce wyjść z komory. Mimo podlania rozsypuje mi się, więc szybciutko ją muszę do dołka wrzucić. No i jeszcze kolejna kotka. Brunia. Chodź, skarbunia, chodź. Ptaki śpiewają. Ale zbliża się jej siostrzyczka. Frecia. Malutki przerywnik. Freciu, poczekaj. Frecia. Dobra, kotka uciekła. Wracamy. Mam jeszcze jedną bardzo podobnie wyglądającą odmianę, a nazywającą się tak. Erofej. Jeszcze raz przypominam, kto ma chęć, niech wejdzie w zakładkę wideo na moim kanale i zobaczy miejsca, z których przyjeżdżały do mnie nasiona. Tu mam dwie sadzonki. Też gdzieś nieopodal, ale z dala od tamtej, żeby się nie pomyliły w razie co pędy, gdy będą rosły. Jest tu jeszcze jedna odmiana, w której pokładam ogromną nadzieję na przepyszny smak i twardy miąższ. Afrykaniec owalny, dosyć wydłużony, lekko tylko beczułkowaty kształt, czerwony miąższ i zielona skóra. Afrykaniec. I tu jest jeszcze druga maciupeńka, jakaś zdeformowana sadzoneczka. Straszne to kiełkowanie tegoroczne. Straszne. U mnie.
Także jest takie powiedzenie, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Znacie Państwo to? Tak się cieszyłam, no, że takie piękniutkie będą. Szok. Afrykaniec. Sio, komary, sio. Już się pojawiają krwiopijcy. Afrykaniec, Afrykaniec. I nazwa w ucho fajnie wpada. Mrunia! Hej, Mrunia! Co tu zepsuć? O raju, jaki długi film. A toż to będzie. No nic. Trudno. Raz się żyje, raz są te chwile. Wspomnienia na stare lata. Dla nagrywających. Ja swoje lubię też filmy czasem oglądać te wstecz. I tak sobie myślę, że gdy będę taką staruszką, która potrafi obsługiwać sprzęt, na którym będzie można obejrzeć wspomnienia z dawnych lat, to będę robiła. Ale ja pomidorowa. Tak, koty lubią wszystko, słuchajcie, obwąchiwać. Co się nowego pojawi, zaciekawione, że hej. No i na tym stanowisku nie może też zabraknąć Monen Stars Yellow. To już ze zbioru znajomego. Pozdrawiam kolego Mateuszu. 2 siewki, sadzoneczki nie rozdzielam. Jedna niech wędruje na lewą stronę, a druga na prawą. No i nareszcie mam sadzonki odmiany Wołżanin. Tu jest. Tylko raz udało mi się tę odmianę. Szok, po prostu bardzo dobra. I nie kiełkowały nasiona. Lub jak już wykiełkowały, słuchajcie, no to co? Szybko obumierały. No po prostu szok. Ale się uczepiłam tej odmiany, że muszę ją mieć ponownie. Wołżanin. No i co, rozdzielić? Mam jeszcze takie 2 mikre. To zaraz tu damy podpis. A tu trzeba będzie napisać. Wołżanin numer 29. Nie rozdzielam. Tu będzie rósł w pobliżu czereśni. A może trochę rozdzielić? Rozdzielę. Patrzcie, jakie te kobiety są niezdecydowane, co? Aha. Mężczyźni też. Panowie, najlepszego. Dbajcie o te swoje kobitki, a kobitki niech dbają o was. Najlepszego. Niech się darzy. Każdemu życzę jak najlepiej. No, dużo zdrówka. Już trzeba chodzić ostrożnie, bo dołki nieregularnie są wykopane. Tak, jak mi się chciało kiedyś ciąć otwory. Teraz odmiana rafinadu. Marmurkowa skóra. Podobna do Charleston Greya, z tym, że kształt owocu beczułkowaty.
Tylko takie lichutkie, malutkie, 2. Odmiana German o żółtym miąższu. Pierwszy raz ją mam. O, będzie mi się wyłączał telefon, więc pozdrawiam, na tym kończę. Zostało mi kilka zaledwie sadzonek. Skończyłam wreszcie to sadzenie arbuziaków na stanowisku numer 2. Teraz pozostało sypnąć tylko tymi granulkami, o których tam czasem wspominam, na ślimaki. I co? Pomrowy, czyli te łyse ślimaki już się pojawiły. Trzeba działać. Prac dużo jest tak naprawdę ogólnie, takich drobnych. Niebawem zacznie się też pielenie, tam jest kukurydza, a aktualnie niewidoczna. Na wysokość ma 10 około centymetrów. Na przykład muszę poszerzyć otwory. Tu są fasolniki, red nodle, odmiana, wysiane o fioletowych strąkach. Najdłuższy strąk miał 81 cm. Zrywamy jak są młode. Smakuje jak fasolka szparagowa. Bułeczka tarta zasmażona na masło. I to taka dłubanina jest, ale przyjemna. Człowiek czuje, że żyje. I tak po ciut. Ja to sypię właśnie